Tęczowe rodziny w Polsce mają problem z uznaniem więzi, z wydawaniem dokumentów tożsamości dla dzieci, czy z transkrypcją aktów urodzenia, które zostały wydane za granicą. No, ja jestem oryginalnie, że tak powiem, Białorusinką, bo obecnie posiadam również paszport polski, a moja żona jest Polką i kilka lat temu wyjechałyśmy do Hiszpanii. Tam też wzięłyśmy ślub, tu też mieszkamy i tu się urodziła nasza córka, która za miesiąc skończy 3 lata. W przypadku tradycyjnej rodziny wszystkie sprawy udaje się załatwić w ciągu jednego dnia w urzędzie. Rejestracja urodzenia dziecka to jest tak naprawdę 5 minut i dziecko otrzymuje akt urodzenia, wydanie dokumentu tożsamości, paszportu. To tak naprawdę tylko jest jedna wizyta w urzędzie i wszystkie sprawy są załatwione. W przypadku tęczowych rodzin oznacza to konieczność przeprowadzenia skomplikowanej, długotrwałej batalii sądowej, której wynik tak naprawdę jest niepewny. W grudniu 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niezwykle ważny wyrok, w którym powiedział, że państwa muszą respektować więzi rodzinne wynikające z aktów urodzenia dzieci. Niezależnie od tego, czy są wpisane w tym akcie urodzenia rodzice tej samej płci czy różnej płci, to muszą wydawać dokumenty tożsamości czy inne dokumenty, które będą umożliwiały tym dzieciom podróżowanie razem z rodzicami na terenie Unii Europejskiej. Obie matki są obywatelkami Polski, powinny mieć dokumenty, natomiast walka była po prostu niewyobrażalna. Dzieci z tęczowych rodzin z przyczyn politycznych pozbawiane są możliwości korzystania z praw przynależnych każdemu obywatelowi polskiemu i przez to nie mogą otrzymywać dokumentów, mają problemy z uzyskaniem potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego i w korzystaniu z innych praw i wolności, którymi mogą się cieszyć pozostali obywatele polscy. Obecnie w jej dowodzie osobistym jestem wpisana ja, łamane na brak danych, więc aktualnie walczymy o to, żeby druga mama również była wpisana w jej dowód. Prawo Unii Europejskiej często jest jedynym argumentem, który możemy wykorzystywać w sprawach dotyczących równego traktowania tęczowych rodzin i często z sukcesami. Przykładem może być właśnie tutaj wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący konieczności wydawania dokumentów tożsamości dla dzieci tęczowych rodzin po to, żeby umożliwić im swobodne przemieszczanie się w Unii Europejskiej. Czy wyrok Trybunału dotyczący konieczności przyznawania prawa pobytu dla małżonka czy dla partnera obywatela unijnego. W związku z tym warto korzystać z prawa Unii Europejskiej, z mechanizmów, które ono przewiduje, na przykład takiego mechanizmu jak pytania prejudycjalne, ponieważ jest to efektywny środek ochrony praw i wolności człowieka.